Witajcie, dzisiaj obrazek na desce. Bardzo żałuję, ale nie jest to mój pomysł. Gdzie go podpatrzyłam, powiem na końcu filmu. Zaczęłam od pomalowania deski na ciemny kolor. Ja użyłam brązowego lazuru. Jest wygodniejszy od bejcy, ponieważ po wyschnięciu nie barwi białej farby. Ten preparat występuje w wielu pięknych kolorach, ale ja poszłam w tradycję, czyli w brąz. Dla postarzenia deski efekt zadrapań. Miejsca, które chcemy później obdrapać, pokrywamy zwykłą świeczką. Następnie całość malujemy farbą akrylową na jasny kolor. Ja wybrałam biały. Jeśli za pierwszym razem pokryjecie farbą nierówno, trzeba to zrobić po wyschnięciu drugi raz. Obdrapywanie możemy zacząć, gdy farba porządnie wyschnie. Niedoschnięta będzie Wam się rolowała pod papierem ściernym. Bloczek ścierny 240 miałam za delikatną, pokryłam ją papierem 180. Powierzchnię pod transferem wygładzam bardzo starannie. Zdjęcie trochę obrobiłam. Ściągnęłam kolory i rozmazałam brzegi, ale nie jest to konieczne. Często pytacie, czy wydruk może być zrobiony na drukarce atramentowej. Niestety nie, bo tusze się rozmazują. Zdjęcie możecie przyciąć równo, bądź tak jak ja, obskubać. Do robienia transferów od dłuższego czasu używam preparatu Stamperin. Jestem z niego bardzo zadowolona. Preparatem smarujemy zarówno afer zdjęcia, jak i miejsce pod obrazkiem. Uważajcie, żeby płynem transferowym nie zapaprać tyłu obrazka. Takie pobrudzone miejsca będą się bardzo ciężko rolowały. Film troszkę przyspieszyłam, ale nie robię cięć, ponieważ posmarować trzeba wszystkie miejsca bardzo dokładnie. Drugim istotnym elementem jest dociśnięcie obrazka do deski. Od zawsze pomagam sobie koszulką do dokumentów. Dzięki niej nigdy nie rozerwiecie obrazka. Natomiast z całą pewnością bardzo dokładnie wypchniecie wszelkie bąbelki powietrza. Każdy bąbel zostawiony pod wydrukiem to przy późniejszym kulaniu na 100% dziura w wydruku. Zdejmujemy koszulkę i suszymy. Jak długo? Aż będzie suche. Czasami godzinę, czasami 2. Teraz obrazek należy namoczyć, widać kiedy jest mokry i można zacząć rolować. Papier powinien schodzić bez problemu. Ale pamiętajcie, nic na siłę, bo nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Ja wolę peelingować w 3 etapach, niż za pierwszym razem ukulać nos. Jak długo kulamy za pierwszym razem? Do momentu, gdy praca w dotyku wydaje się już czyściutka i gładka. Warto ją od czasu do czasu spłukać pod bieżącą wodą. Zostawiamy do wyschnięcia, a po wyschnięciu ząg. I miało być tak pięknie, a jest jak zwykle. Czyli kulamy drugi raz. I to jest normalne, ponieważ kulać trzeba 2 bądź 3 razy do całkowitej czystości pracy. Trzecie kulanie zazwyczaj już jest całkowicie kosmetyczne. Deska ma 2 strony, drugą warto ozdobić jakąś dedykacją. No cóż, ja jestem romantyczna jak para kaloszy i poezja zawsze dla mnie była obszarem nieodgadnionym. Ale kiedyś bardzo dawno temu trafiłam na poezję śpiewaną Bołata Okudżawy. Jako jedna z nielicznych trafiła do moich kaloszy. To jest fragment utworu Modlitwa, może i Wam się spodoba. Po wyschnięciu możecie leciutko zetrzeć brzegi transferu. Potem lakierowanie i praktycznie praca gotowa. Jeżeli jeszcze troszkę będzie widać po wyschnięciu brzegi wydruku, należy polakierować pracę drugi bądź trzeci raz. Praca gotowa, ale co to za życie bez szablonu i patyny? Do tego zwykła gąbeczka silikonowa i praca upiększona. Szablony, patyny czy takie fajne dechy dostaniecie w naszym sklepiku. Adres na dole strony. Zapraszamy. A pomysł zapożyczyłam od mojej serdecznej koleżanki Kasi Nadrowskiej. To jedna z naszych ekspertek. Zapraszam na jej bloga do Galerii Miał. Możecie tam popodglądać mnóstwo wspaniałych rzeczy. Kasia, dziękuję i pozdrawiam. Mam nadzieję, że Twój pomysł spodoba się wielu osobom. Dla mnie jest genialnie piękny, prosty i uroczy. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.